październiku 2025 roku odrzuciłem klienta, który chciał mi zapłacić ponad 12 000 złotych. I to była jedna z najlepszych decyzji biznesowych, jaką podjąłem w tym roku. Zostańcie dłużej, a pokażę Wam, dlaczego tak uważam. To jest sprawozdanie finansowe mojej działalności za październik 2025 rok. Ja nazywam się Michał Barczak, prowadzę od 2009 roku bloga geekwork.pl, gdzie uczę ludzi, jak legalnie pracować przez internet. Co miesiąc publikuję sprawozdanie finansowe, w którym krok po kroku opowiadam o tym, ile i z czego zarobiłem. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Ciebie ciekawy. Każdorazowo staram się też tutaj opowiedzieć trochę więcej o mojej działalności, nadać pewien kontekst oraz pokazać zaplecze biznesowe. I pamiętaj, to nie są moje osobiste zarobki, to są zarobki mojej firmy. Więc witam Cię bardzo serdecznie w tym kolejnym podsumowaniu finansowym. Chcę też podziękować partnerom mojego bloga, mojego kanału YouTube'owego, dzięki któremu mogę dzielić się z Wami wiedzą. UseMe, czyli platforma do rozliczeń dla freelancerów. Bo rozliczanie się z freelancerami powinno być proste, a nie chaotyczne. Viral Media to ekipa, która dba o mój kanał YouTube'owy, montuje moje filmy. Dzięki temu na moim kanale jest porządek, a nie chaos. Hostinger to dostawca hostingu, stabilna strona to fundament uporządkowanego biznesu online. Rainet, jeden z najlepszych terenów, z jakich kiedykolwiek miałem okazję korzystać. W zeszłym miesiącu pokazywałem pewną koncepcję chaosu premium. Jak zarabiam na wprowadzeniu porządku w cudzym biznesie. Dzisiaj chcę pokazać coś równie ważnego, ale trudniejszego do zaakceptowania. Kiedy ktoś zaczyna pracować jako freelancer, myśli sobie bardzo prosto i logicznie, więcej klientów, więcej pieniędzy. No bo to wydaje się logiczne, prawda? Problem w tym, że owszem, to działa, ale tylko do pewnego momentu. Potem zaczyna wręcz działać dokładnie odwrotnie. Pokażę Ci teraz dokładnie, jak to wygląda w praktyce. Też na moim przykładzie, z konkretnymi liczbami. No to wróćmy do tego odrzuconego klienta. To był początek miesiąca, no i dostałem zapytania ofertowe. Od czasu do czasu z różnych moich źródeł wpadają do mnie takie maile. Wydawało się, że klient idealnie wpisuje się w moje ramy. No bo potrzebą on kompleksowej automatyzacji procesów sprzedażowych, integracji między systemami, w tym CRM-em, e-mail marketingiem, analyticsem oraz trochę skryptów do raportowania, dashboardów do monitoringów w czasie rzeczywistym. Projekt mnie trochę podekscytował. Serio. To był ciekawy projekt, który też miał takie ciekawe wyzwanie technologiczne, techniczne, które lubię. To jest skomplikowane, wymagające i na koniec daje satysfakcję. Budżet klienta, jak sam napisał, około 12 000 złotych netto. No i to brzmi świetnie, prawda? Dla wielu to wręcz wymarzone zarobki miesięczne. To byłby w sumie jeden z większych moich kontraktów w ostatnich kilku tygodniach. Zrobiłem więc coś, czego nauczyłem się stosunkowo niedawno. Nim złożyłem swoją ofertę, nim odpowiedziałem na tę ofertę, to usiadłem i zadałem sobie takie 3 pytania. Po pierwsze, ile realnie czasu mi to zajmie? No więc przeanalizowałem to, co miałem od klienta. Integracja takich 3 systemów to co najmniej kilka ładnych godzin researchu, może nawet pod 20-25 godzin, które musiałbym sprawdzić na researchu i testowaniu. Takie customowe skrypty indywidualne na potrzeby tego klienta to pewnie z 20 godzin też takiej pomocy, zastanawiania się, debugowania, kodowania. Dashboard to też pewnie lekko licząc 15-18 godzin. Realistycznie więc wychodziłoby na to, żeby ten projekt zrealizować, potrzebuje między 60 a 70 godzin pracy. Ale co ważne, to był projekt jednorazowy, a nie jakiś miesięczny kontrakt. Jeśli więc wziąłem tą kwotę netto, podzieloną przez te 65 godzin, to daje jakieś 185 zł na godzinę. Brzmi nieźle, prawda? Całkiem przyzwoita stawka. Dużo niższa niż tą, którą oferuję moim klientom, ale nadal bardzo ciekawa. Natomiast pytanie drugie to jakie są warunki płatności? No i tutaj zaczęło się robić ciekawie. No bo kiedy przedzwoniłem do klienta, żeby dopytać o kilka szczegółów, to powiedział od razu takie zdanie: płacimy dopiero po zrealizowaniu projektów, dopiero jak wszystko będzie działać. No i to taka wielka red flaga. Na start klient żadnej zaliczki, żadnych płatności etapowych, wszystko na sam koniec. Czyli miałbym zainwestować 60-70 godzin swojego czasu, licząc, że na końcu dostanę za to zapłatę. A co jeśli klient uzna, że jednak nie tego chciał, albo będzie chciał jakichś poprawek, albo, no nie wiem, firma będzie miała problemy finansowe i opóźnienia w płatnościach, ale to jeszcze nie było wszystko. To była dopiero druga red flaga. Trzecia to kiedy zadamy sobie pytanie, jaki jest timeline tego projektu, jaki jest czas realizacji, jaki jest zakres odpowiedzialności. No więc ponownie zacząłem rozmawiać z klientem na temat tego, na kiedy ten projekt ma być gotowy. No i oczywiście odpowiedź brzmi ASAP, jak najszybciej. Nie ma sztywnego terminu wykonania, sztywnego deadline'u, ma być super jakość. No i to była duża red flaga. No bo przełóżmy to na taki codzienny język. Klient mówi: chcemy, żebyś to zrobił tak szybko, jak to tylko możliwe, ale nie wiąże się to z żadnym terminem ani odpowiedzialnością z naszej strony. Możemy zmienić wymagania w trakcie i co nam zrobisz? Możemy opóźniać feedback i co nam zrobisz? Możemy ciągnąć ten projekt w nieskończoność, bo zapłacimy Ci na sam koniec. No i oczywiście przecież będziemy potrzebować poprawek i wsparcia po wdrożeniu, ale to przecież rozliczymy sobie osobno, jeśli będzie taka potrzeba. To zapaliło w moim mózgu całą masę czerwonych flag, bo
To oznacza, że nie tylko nie będę miał zapłaty z góry, nie tylko nie będę miał konkretnego terminu, kiedy mogę liczyć na to, że dostanę te środki, też nie ma tam jasnego zakresu realizacji tego projektu, no i właściwie nie ma jakichś jasnych ram. I w tym momencie poczułem, że to może być pułapka. A na pewno jest to zgodne z moim modelem biznesowym. Projekt brzmi ekscytująco. Warunki są do przyjęcia, jeżeli chodzi o warunki finansowe. Ale to nie jest ten typ współpracy, która mi się podoba. To jest tryb współpracy, który kończy się frustracją, niedopłatami i wypaleniem. Więc w tej sytuacji wysłałem grzeczną odmowę. Wytłumaczyłem, dlaczego nie mogę pracować na takich zasadach, bo moje ryzyko jako freelancer jest tutaj zbyt duże, bo nie jestem agencją, nie mam zespołu. Poleciłem kogoś, kto może ma więcej czasu, może ma mniejsze wymagania, albo będzie mógł to zadanie po prostu zrealizować. Po prostu wrzuciłem na moją społeczność. Ja natomiast skupiłem się na klientach, którzy płacą terminowo i na zasadach, które z mojej perspektywy są fair dla obu stron. Na temat usługi KAO, czyli Chief AI Agents Officer, nagrałem już chyba jeden z materiałów, ale jeżeli ten temat Cię ciekawi, jak dokładnie pracuję z moimi klientami i jak to się dzieje, że zarabiam tak dużo na moich klientach, czy wystawiam tak duże faktury, to oczywiście daj znać, postaram się na temat opowiedzieć bardziej szczegółowo. No ale pytanie, co się działo dalej? I tutaj jest bardzo ciekawa historia, no bo ja odrzuciłem ofertę i trochę zapomniałem. To nie był mój target, nie był sposób mojej współpracy. Ale jeden z innych moich obecnych klientów zapytał, czy mógłbym się zająć jakimś dodatkowym projektem. Inna firma z ich portfolio. Po prostu inna spółka. Zakres pracy? W sumie dosyć podobna automatyzacja, integracja systemów, ale dla klienta, z którym już współpracuję. Warunki? No to był projekt dodatkowy do mojej miesięcznej współpracy, ale zaproponował 50% zaliczki, sztywny deadline, kiedy kończymy realizację, no i oczywiście miałem pewność, że zapłaci w terminie, bo dotychczas zawsze płaci w terminie. Dodatkowe 15 000 za projekt, więc od razu się zgodziłem. Zobacz tą podstawową różnicę. Odrzucony projekt to 65 godzin za 12 000, czyli 185 na godzinę netto, bez zaliczki, płatność jak będzie gotowe, brak jasnego deadline'u, niesprawdzony klient. A drugi projekt to projekt obecnego klienta za 50 godzin pracy, czyli 15 000, czyli jakieś 300 zł na godzinę, połowa z góry, reszta po akceptacji, no i klient, który jest już klientem godnym zaufania, którego znam, z którym współpracuję i wiem, jakie ma zasady pracy. Ale to nie wszystko, ponieważ nie byłem jakoś bardzo mocno przeciążony pracą dla moich klientów, miałem też czas na rozwój, chociażby mojej społeczności, swojego bootcampu, nagrałem dodatkowe materiały, zaktualizowałem część treści, odpowiedziałem porządnie na wszystkie pytania uczestników. Rezultat? Sprzedaż programu mentoringowego na mojej społeczności znacznie wzrosła, o czym zaraz Ci opowiem. Więc gdybym przyjął tamten projekt za 12 000 bez zaliczki, to najprawdopodobniej ciągnąłbym się kilka miesięcy zamiast 3 tygodni. Miałbym niekończące się zmiany w tym projekcie. Może na koniec walczył o zapłatę. Nie miałbym czasu na lepsze projekty, na ciekawsze projekty. W efekcie więc straciłbym zdrowie psychiczne, no i może zaufanie do tego całego projektu. Zamiast tego wybrałem dobry, sprawdzony projekt z moim klientem w formie upsellu, czyli zaproponowałem mu więcej, no i w praktyce miałem też czas na moje własne projekty. No dobra, tyle teorii, tyle historii, czas na twarde liczby. Więc co się stało z moimi finansami w tym miesiącu, kiedy odrzuciłem potencjalnie fajny projekt za 12 000 zł, ale bez zaliczki? Więc ile przychodów wygenerowała moja firma? Łącznie w zeszłym miesiącu, w październiku 2025 roku, było to jakieś 113 000 zł i 388 z kilkoma groszami. Czyli ponownie więcej niż w poprzednim miesiącu i to pomimo tego, że odrzuciłem całkiem spory projekt. Ale niezmiennie chcę Ci powiedzieć trochę o strukturze przychodów mojej firmy. Najważniejszym elementem przychodów mojej firmy są moje własne usługi, które świadczę samodzielnie. Są to usługi marketingowe, doradcze czy KAO, czyli Chief AI Agents Officer. Odpowiadają za około 76% przychodów. To jest dokładnie 86 388. I teraz uwaga, bo wielu z Was marodziło, że to przecież brutto, że tak naprawdę netto, a gdzie to wypłata. To prawda. Ale zanim zaczniemy odliczać koszty prowadzenia działalności, wspomnę właśnie w jednym zdaniu o podatkach. Według aplikacji, z której korzystam, aktualnie korzystam z WFirmy, gdzie mam księgowość, VAT do zapłaty to około 12 000 zł, czyli 13,5%. Dlaczego tak mało? Ponieważ część z moich klientów jest spoza Polski, na przykład z Czech, Wielkiej Brytanii czy Litwy, a to oznacza, że często płacę VAT zero. A dokładnie jest to odwrócone obciążenie, czyli VAT płaci klient w swoim kraju. Wiem, że to może brzmieć skomplikowanie, ale jeśli temat Was interesuje, to chętnie przygotuję osobny materiał na ten temat. Co ciekawe, ta liczba przychodów jest stabilna, albo nawet lekko wyższa niż w poprzednich miesiącach. Dlaczego? No bo nie pracuję na złych projektach, na złych warunkach. Zamiast 30 projektów po kilka złotych, wybieram projekty po 4-5 tysięcy złotych na jasnych zasadach z klientami, którzy wiem, że będą w stanie płacić za moje usługi przez kilka miesięcy w czasie. Więc w praktyce mniej klientów, mniej chaosu
i znacznie więcej pieniędzy. Drugim źródłem moich przychodów jest blog i produkty cyfrowe. Odpowiadają za mniej więcej 24%, czyli dokładnie 26 900 z pewnym tam malutkim nawiasem. I to jest gwiazda tego miesiąca, to właśnie moja działalność blogowa. Ta kwota wynika głównie ze względu na to, że miałem czas na rozwój mojego programu mentoringowego. Tutaj ciekawa informacja. Przyjęliśmy zasadę, że co 10 osób zwiększamy opłatę miesięczną i nigdy jej nie zmniejszamy, nawet z Black Friday. Wynika to z tego, że mój czas nie jest z gumy, a program mentoringowy zakłada sporo pracy 1 na 1. Przy tej okazji wspomnę, że w grudniu będzie miała miejsce premiera kursu tylko dla ultrasów, czyli osób, z którymi współpracuję w moim programie mentoringowym 1 na 1. I już teraz mogę nieskromnie powiedzieć, że uważam, że to jest jeden z najlepszych programów w Polsce, jeśli nie na świecie, dla freelancerów. A bardzo rzadko bywam bezkrytyczny wobec swoich własnych produktów. Ale tam jest mnóstwo godzin pracy, dużo konsultacji z freelancerami, mnóstwo doświadczenia ludzi, którzy przez ten proces przechodzili. Jeśli chcesz zobaczyć, czy kwalifikujesz się do tego programu, do współpracy 1 na 1, to oczywiście wszystkie linki w opisie tego filmu. Krótkie podsumowanie. Jeśli jesteś freelancerem i ktoś oferuje Ci projekt bez zaliczki, bez jasnego opisu, bez deadline'u, uciekaj. To brzmi jak coś ekscytującego, a w praktyce jest pułapką. Warunki współpracy są ważniejsze niż podjaranie się projektem. Relacja z klientem jest ważniejsza niż wyzwanie. Pewność zapłaty jest istotniejsza niż nawet jakiś prestiż. Mam nadzieję, że jak zwykle, oprócz ciekawości i zaglądania do mojego portfela, czegoś konkretnego się nauczyłeś. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji, komentarza, łapki w górę. No a ja, no cóż, wracam do robienia agentów dla moich klientów. Cześć, na razie, pa!